Tak dokładnie nie pamiętam tego momentu. Po prostu przestałam ogarniać. Kiedy przedszkolak nie zna się na zegarku i nie umie czytać, nie ma w tym nic dziwnego. Gorzej, kiedy to przytrafia się dorosłym. Jak to nie wiesz, kiedy przyjedzie autobus? Przecież rozkład wisi na słupie. No i co z tego? Rozszyfrowanie rozkładu raz się udawało, a raz nie. Widziałam tylko godziny, minuty, dni tygodnia, ale dla mnie nic z tego nie wynikało. Zero wniosków. To samo z trafieniem do mieszkania w bloku, w którym bywałam nieraz. Mogłam jeździć windą z góry na dół, a potem po prostu się zgubić. Pamiętam, że któregoś dnia otworzyłam oczy i poczułam, że mnie boli. Ale nie wiem co. Zmęczenie? Grypa? Miałam zimne dłonie i kark. Po co miałam wstawać? Żeby mnie irytował pusty czajnik przed zrobieniem herbaty? Albo palące się górne światło zamiast bocznego? Albo myśl robienia zakupów wśród wnerwiających, chodzących po sklepie ludzi? Spało mi się coraz dłużej i gorzej, a myśl o wstawaniu była doskonałym powodem, żeby spać dalej. Latem zaczęły wypadać mi włosy. Myślałam, że to przez stres, że idzie jesień i że to całkiem normalne, a sprawę załatwią odżywki i witaminy. Ale minął miesiąc, a z grubych i gęstych włosów nie zostało nic. Włosy były wszędzie. Na podłodze, na ubraniach, w wannie, na szczotce, a te na głowie stały się suche i kompletnie nie do rozczesania. Zaczęłam się stresować, że jeszcze chwila i naprawdę będę łysa, a moje włosy wypadały jeszcze bardziej. Suche zrobiły się włosy i skóra, która po każdym prysznicu zaczęła ciągnąć jak po opalaniu, jakby było jej za mało i miała za chwilę popękać. To bardzo trudne do opisania uczucie. Z niektórych wydarzeń pamiętam przebłyski, dźwięki, które docierały, ale nie pamiętam, co to było. Pamiętam, że coś takiego miało miejsce, ale trudno mi przypomnieć, gdzie to było i z kim. Film urywa się bez alkoholu, za który bezpieczniej podziękować. Nigdy nie wiadomo, czy przyzwoicie uda się wypić butelkę wina, a kiedy trzeba będzie być odholowanym przez znajomych po szklance smakowego piwa. Tak to już jest, loteria. Są dni, kiedy poczucie czasu jest kompletnie zaburzone. Czasem godzinami gapię się w sufit. Nic nie robię i nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Staram się pamiętać, ale nie wychodzi. Pamiętam, co mam kupić, do kogo zadzwonić, w jakiej sprawie. Biorę za telefon i... Może trzeba się wrócić? Mówią, że wtedy się przypomnę. Cztery rzeczy. Bułki, masło, mleko, kawa. Bułki, masło, mleko, kawa. Wkurzają mnie te obrotowe drzwi, ci pchający się ludzie. Po co ich tutaj tyle jest? Masło, kawa, mleko. Kawa, mleko, masło. To co ja miałam kupić? Mleko, masło i... Niedoczynności nie widać. Nieprzewidywane reakcje na alkohol, nagłe spadki cukru, pocące się dłonie, problemy z nadmiernym owłosieniem, kołatanie serca, zatrzymywanie się wody w organizmie czy wypadanie włosów to tylko część objawów, które towarzyszą niedoczynności. Kierowcy muszą uważać szczególnie, żeby nie wymusić pierwszeństwa, bo akurat wydawało im się, że może to oni je mają. Mimo to chyba najtrudniej jest poradzić sobie z tym, czego nie widać. Z huśtawkami nastrojów, kiedy najdrobniejsza rzecz potrafi wyprowadzić z równowagi, z zaburzonym poczuciem czasu, ciągłym uczuciem zimna, marznącymi dłońmi i spaniem w skarpetkach nawet latem.
ze spadkami nastrojów, które zaburzają obraz własnej fizyczności, kiedy przemiana materii zwalnia tak przerażająco, że lustro odbija kogoś spuchniętego i obcego, kogoś, kim wcale nie jesteśmy, i z ciągłym zmęczeniem i zapadaniem w sen, które odbiera zwyczajne życie. Niezależnie, czy sen trwa 5, 8 czy 15 godzin, minie trochę czasu i znów zapada się w sen. Niedoczynność tarczycy jest trudną do ogarnięcia chorobą. Nie tylko dla pacjentów, ale też dla endokrynologów, na których w Polsce obecnie czeka się ponad rok. Ustawienie hormonów to bardzo długi i żmudny proces, ale to nie jest film o tym, żeby użalać się nad sobą. Niesprawna tarczyca mimo wszystko nie odejmuje nam rąk czy nóg. Mówię nam, bo mnie niedoczynność dopadła jeszcze na studiach, kiedy każdy objaw dało się jakoś wytłumaczyć. Niedoczynności trzeba się uczyć każdego dnia. Mnie nauczyła ogromnej samodyscypliny i tego, żeby dużo od siebie wymagać. Pilnować diety, mieć oczy dookoła głowy, kiedy prowadzę samochód, starać się być systematycznym w swoich planach i robić nawet wtedy, kiedy najbardziej się nie chce, chociaż nie za wszelką cenę. Czasami, kiedy idę ulicą, zastanawiam się, ilu nas jest. Ile osób mnie minęło, które mają tak jak ja. Spadki nastroju, nieodespane zmęczenie, które czują się gorzej. Zastanawiam się, ilu jest tych, którzy codziennie rano biorą małą tabletkę, która pozwala przytomnie myśleć. Ten film nie jest dla osób chorujących na niedoczynność tarczycy. Choć jest o nas, jest dla członków naszych rodzin, przyjaciół, współpracowników, wszystkich otaczających nas osób, którym czasem trudno to wyjaśnić. Bo to nie my jesteśmy smutni czy drażliwi. To nasze uśpione drugie ja, które potrzebuje empatii. Nas, niedoczynnych, nawet tych najbardziej pogodnych, zwykła codzienność kosztuje o wiele, wiele bardziej.